Witamy wszystkich. Kolejny odcinek Humanisty na emigracji. Dzisiaj właściwie powinienem się uśmiechać szeroko, bo będziemy rozmawiali o szczęściu. Uśmiech się kojarzy ze szczęściem, ale nie uśmiecham się szeroko, dlatego że rozmawiamy o szczęściu wedle Schopenhauera. I jak każdy, kto czytał Schopenhauera, wie, streścić całą jego filozofię można w słowie pesymizm lub w pojęciu radykalnego pesymizmu. Będziemy dzisiaj rozważać aforyzmy o mądrości życia, a specyficznie wskazówki i maksymy. I pomyślałem, że zrobimy to trochę inaczej niż dotychczas. Nie będę ani tłumaczył całokształt jego systemu, szczególnie, że moim zdaniem Schopenhauer nie ma systemu. Ja tutaj wybrałem krótkie fragmenty, czy właściwie krótkie maksymy i będziemy po kolei je czytać i rozważać. I zobaczymy, dokąd to nas doprowadzi. I zaczynamy tutaj od takiego cytatu Schopenhauera. Człowiek rozsądny dąży tylko do bycia wolnym od przykrości, a nie do przyjemności. Powinienem zaznaczyć, że to nie jest cytat Schopenhauera, tylko to jest Schopenhauer, cytuje tutaj Arystotelesa. I twierdzi, że ten cytat, który pochodzi z etyki Arystotelesa, to mimochodem Arystoteles trafił w sedno. Arystotelesa eudaimonologia jest nieco inna od Schopenhauera podejścia. Dla tych, którzy się zastanawiają, eudaimonologia pochodzi od eudaimon. To jest w języku starożytnych Greków dobre, a daimon to jest duszek. I eudaimonologia, gdybyśmy tak dosłownie, mój daimon się na pewno teraz uśmiecha, eudaimonologia, gdybyśmy dosłownie przetłumaczyli, to dobroduszność. Natomiast ściślej to mówimy, że jest to nauka o szczęściu. I oczywiście w ujęciu Arystotelesa, każdy, który zna dzieła Arystotelesa, wie, że złoty środek bardzo dla niego się liczył i jest pewna logika arystotelejska w rozsądku definiowanym jako dążenie do bycia wolnym od przykrości zamiast dążeniem do przyjemności. Podoba mi się. Schopenhauerowi też i dlatego Schopenhauer to cytuje. Tylko że dla Arystotelesa to jest taka uwaga, właściwie mimochodem, a dla Schopenhauera to jest cała istota. Kolejny tutaj cytat, tym razem bezpośrednio od Schopenhauera. Jest to naprawdę kompletny obłęd, jeżeli ktoś chce zamienić ten padol płaczu w krainę rozkoszy i zamiast możliwie bezbolesnego życia stawia sobie za cel rozkoszy i radości. I teraz pierwsze pytanie, które się nasuwa, jest takie, a skąd Schopenhauer wie, że nasz świat to padol płaczu? To jest jakaś opinia. Może miał zły dzień albo nieszczęśliwe dzieciństwo. Dobrze, śmiech w odcinku, w którym rozważamy szczęście. Daimony się śmieją. Bardzo dobrze, bo tak ma być. To tutaj jakby trochę lekkości. Ale na poważnie, skąd ta opinia? Ta opinia Schopenhauer bierze z doświadczenia, a właściwie to dogłębnie z filozofii Kanta. Trochę żeśmy o Kancie wspomnieli w poprzednich odcinkach na temat fenomenologii ducha Hegla. Kant, dla przypomnienia, był tym, który dowodził, że
są granice czystego rozumu nie do przekroczenia. I Schopenhauer bardzo się z tym zgadza. I on patrzy na świat takim, jakim on jest. On nie widzi żadnego ducha, bo go nie ma. Zresztą Schopenhauer, zanim postanowił, że będzie studiował filozofię, był na medycynie, co mu bardzo pomogło później w filozofii, dlatego że znał się naprawdę dobrze na naukach ścisłych, na przyrodzie i trudno było go omamić. Miał bardzo ścisły umysł, wbrew pozorom. Nie miał zbyt wiele cierpliwości dla idealizmu i idealistów. I doświadczenie po prostu, i tu nawet nie chodzi o jakieś wojny i krwawe wydarzenia, tylko po prostu jeżeli człowiek przejdzie się ulicą po mieście i posłucha, o czym mówią inni ludzie, popatrzy, co ludzie robią, to tam raczej trudno powiedzieć, żeby to była idyla, mówiąc łagodnie. I dla Schopenhauera, i tutaj to kompletnym obłędem jest taka myśl, że ten padoł płaczu zamienić się da na jakieś niebo, raj. To jest obłęd. To jest kompletny według Schopenhauera obłęd. I on definiuje radość i szczęście jako wyraz tego obłędu. I dlatego, tak, bo tutaj właśnie w amerykańskiej deklaracji niepodległości jest napisane, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i do tego, aby podążać za szczęściem. To jest myśl amerykańskich ojców założycieli bardzo arystoteleska. To jest właśnie Arystotelesa eudaimonика, że my mamy pewny telos, teleologię, czyli że każda rzecz w naturze dąży do czegoś. Ziarenka dążą do tego, żeby powstały z nich krzaki, rośliny, kwiaty. Człowiek dąży do tego, żeby był szczęśliwy i drogą wiodącą do szczęścia to jest cnota i samodoskonalenie siebie. Schopenhauer kompletnie to odrzuca. Kompletnie. I on to odrzuca na podstawie doświadczenia, który spotyka każdego, który jest po prostu nieodłączną częścią życia. I jeżeli ktoś tego nie widzi, to jest albo jeszcze bardzo młody i bardzo naiwny, albo, twierdzi Schopenhauer, żyje w obłędzie. Kolejny cytat. Lepsze jest wrogiem dobrego. To znowu tutaj Schopenhauer ten cytat zapożyczył i bardzo rozprawia na ten temat. I tutaj chodzi o to, że on bardzo często powołuje się na prostotę. Że pragnienie radości prowadzi do cierpienia. Zawsze. I to nie, tutaj nie należy, on jest bardzo radykalny w tym. Tu nie chodzi o to, że nadmierne pragnienie radości albo nierealne pragnienie radości. Tu nie chodzi o radości definiowanej jako luksus, tak, że ktoś budzi się i mówi, zostanę milionerem. Chodzi o jakiekolwiek pragnienie radości. Bo to sprawia, że czujemy natychmiast cierpienie i ból, niezadowolenia z chwili obecnej, bo czegoś nam brakuje. Znaczy, skoro twierdzimy, że chcę szczęścia, to znaczy, że nie mamy tego szczęścia. I im dłużej chcemy i im bardziej chcemy tego szczęścia, tym bardziej odczuwamy ból i cierpienie. Czyli jeżeli mówimy, chcę, żeby było lepiej, to nigdy lepiej nie będzie,
to jest niemożliwe. Nie ma czegoś takiego jak lepiej. Ale to, co na pewno będzie i to natychmiast, to gorzej. Bo chcemy odejść od tego, co mamy i od prostoty tego, co jest w Nie wiadomo co. w nie wiadomo co. Dokładnie. Na razie próbujemy, tak na wstępie, bardziej spróbujemy zrozumieć, o co Schopenhauerowi chodzi, a potem możemy o tym porozmawiać. I zachęcam Was do tego, żeby o tym pomyśleć. Zrozummy i rozważmy. Kolejny, to jest cytat od Schopenhauera, w którym pokazuje, jak poważnie traktuje Kanta przy okazji. Po pewnym czasie nabieramy doświadczenia, a wraz z nim przychodzi wiedza, że szczęście i rozkosz to fata morgana, co widoczna tylko z daleka, znika przy zbliżeniu. Podoba mi się. To jest naprawdę... Podoba mi się, ale z bardzo takiego konkretnego powodu. Bo cała idea szczęścia tutaj brzmi jak coś, za czym się goni, a nie jak coś, co się złapie. No bo tak. Bo złapane to już nie jest szczęście, tylko to już nie jest ważne. Mamy przymus gonienia dalej. Tylko że Schopenhauer by dodał, że absolutnie, kategorycznie niemożliwe jest złapanie szczęścia. No dobra, ale to... Dlatego, że z definicji, nieważne jaką treść nadamy temu szczęściu, tak? Ale z definicji, mówiąc, że pragniemy go, to otwieramy się na to, że to jest poza nami. I myślimy, że jest jakaś droga, tak? Że jeżeli tylko zrobię to i owo, to dotrę do... No dobrze, no to właśnie jeżeli moim szczęściem jest na przykład wejść na Mount Everest, moim marzeniem, i sobie wyobrażam, że jak wlezę na ten Mount Everest, to będę najszczęśliwszym człowiekiem ever. To tylko oznacza, że 2 sekundy po zejściu będziesz najmniej szczęśliwy. Właśnie o to chodzi. Właśnie o tym mówię, że to jest gonienie, tak? Bo teraz jak już zdobędę to, co było moim celem, to jest to już przeterminowane szczęście, już nie jest szczęściem. Więc w rzeczywistości Twoje życie w wypadku tego dążenia do Mount Everest będzie wyglądało tak, że dopóki nie wejdziesz na szczyt, ból i cierpienie. Jak wejdziesz na szczyt, ból i cierpienie, bo na pewno wszystko będzie bolało. No nie, no bo już wtedy jest tylko zejść. No już... Nie, ale chodzi o wspinaczkę, znaczy jednak... No ja rozumiem, może ale odrobinę ten ból tutaj... fizyczny to nie ma znaczenia, ale już, no dobra. No to przejdźmy do kolejny cytat do rozważania. Lepiej byłoby, i tu naprawdę widzimy radykalizm Schopenhauera, że jak mówimy, że to jest pesymizm, to naprawdę. Lepiej byłoby w ogóle nie istnieć. I najwyższą mądrością byłoby zaprzeczenie i odrzucenie całego naszego istnienia. I teraz od razu... Lepiej by było nie istnieć niż co? Istnieć. Znaczy lepiej by było nie istnieć, czyli niż istnieć. Znaczy to lepiej jest nie istnieć. Dlaczego byłoby? Nie rozumiem tego. Dlatego, że istniejemy. Ale tutaj pamiętajmy, że lepszy jest wrogiem dobrego, tak? Według samego Schopenhauera. Więc on tutaj, stawiając taką tezę, że lepiej byłoby nie istnieć, to od razu trzeba tę tezę potraktować w pewnym sensie jako to niemożliwe dążenie. Tyle, że jest w tym pewna prawda. No tutaj druga część tego cytatu objawia nam tę prawdę. Mianowicie najwyższą mądrością byłoby zaprzeczenie i odrzucenie całego naszego istnienia. I tutaj, zanim nie będziemy tego tłumaczyli, tylko mam nadzieję, że to jakby stanie się jasne wraz z kolejnymi cytatami, ale
trzeba zastanowić się nad tym, co to znaczy odrzucić własnego istnienia. Schopenhauer, oczywiście dla Schopenhauera szczęście jest pewną fasadą, którą ludzie okazują, głównie po to, ażeby maskować swoje prawdziwe oblicze, jakim jest głębokie cierpienie i ból. Podaję różnych przykładów, takich bardzo publicznych manifestacji szczęścia, jak parady, przyjęcia, wszelkie uroczystości, święta, kiedy, ponieważ tak wypada, udajemy szczęśliwych, albo jeżeli, znaczy nikt nie chce udawać szczęśliwego, ale w pewnym sensie od razu czuje winę, jeżeli ma w sobie nieszczęście. Znaczy, są święta, powinieneś być szczęśliwy. Nie wolno ci być nieszczęśliwym. Kolejny cytat. Gdzie bowiem dużo gości, tam dużo hołoty. Rzeczywiście towarzystwo naprawdę dobre jest zawsze i z konieczności bardzo nieliczne. Znaczy Schopenhauer jest bezlitosny i tutaj też należy powiedzieć, wspomnieliśmy deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych i o tym, jak bardzo Schopenhauer uważa, że dążenie do szczęścia to jest bardzo zły pomysł. To też w tej deklaracji niepodległości jest napisane, że wszyscy są stworzeni równi. I Schopenhauer uważa, że jak najbardziej nie. Że z natury, tutaj on jest, to jest człowiek szalenie zagłębiony w myśl i kulturę helenistyczną, czyli antyczności, starożytnej Greki. Nie tylko Platona, Arystotelesa, ale też poetów, ale też współczesnej. Znaczy, to jest bardzo wykształcony człowiek, który naprawdę bardzo głęboko wszedł w świat myśli, nie tylko zresztą zachodniej, o czym trochę później powiemy. I doszedł do takiego, znowu, na podstawie doświadczenia. Przecież ludzie nie są... Większość filozofów, która twierdzi, że ludzie są stworzeni równi, każdy z nich mówi, a nie, no, oczywiście wiadomo, jeden jest wyższy, drugi jest niższy, ale chodzi tu o jakąś taką abstrakcyjną równość, że każdy jest istotnie człowiekiem i ma te same prawa, te same obowiązki. Schopenhauer mówi, nie, tak nie jest. On wręcz pisze w którymś momencie, że są 3 rodzaje arystokracji. Jest arystokracja rodu i statusu, arystokracja pieniądza i arystokracja ducha. I arystokracja ducha to jest, tutaj uratuję trochę amerykańskich ojców założycieli, bo to Jefferson pisał o naturalnej arystokracji, czyli że po prostu są ludzie, którzy rodzą się z ponadprzeciętną wrażliwością. Tu nawet nie chodzi o inteligencję, ale z ponadprzeciętną wrażliwością i to jest taka według Schopenhauera naprawdę mała elita. I on oczywiście przyznaje, że, bo to jest taki moment, który on sobie wyobraża, żebyśmy nie pomyśleli, że on jest jakimś snobem. On pisze, że wyobraźmy sobie, gdyby świat się składał z samych filozofów, z samych intelektualnie rozwiniętych, uduchowionych, wybitnych jednostek, oprócz 2 panów, durniów. Jeden dureń spotyka drugiego w tym świecie i mówi, no nareszcie spotykam kogoś rozsądnego. Kogoś wyjątkowego. I kogoś wyjątkowego. Więc tutaj Schopenhauer ma dystans do samego siebie. I to też
wydaje mi się, że ważnym elementem jego filozofii szczęścia to jest patos dystansu do świata i do samego siebie. No ale rzeczywiście małe towarzystwo, małe jest piękne, prawdziwa, a nie fasadowa przyjaźń, prawdziwa, a nie sztuczna wspólnota. I nawet jeżeli to jest wspólnota dwóch ludzi, to jeżeli ona jest prawdziwa, to jest lepsza niż wspólnota 2 milionów. Kolejny cytat od Schopenhauera. Podobnie akademie i katedry filozofii są szyldem i zewnętrzną oznaką mądrości, lecz i ona przeważnie odwołała swą obecność i znaleźć ją można całkiem gdzie indziej. Czyli żeby nie było, że ta arystokracja składa się z habilitowanych doktorów nauk filozoficznych. Zresztą Schopenhauer miał taką przygodę, że zrezygnował z pracy na uniwersytecie, bo na jego wykłady w którymś momencie zapisało się tylko 5 studentów. Były za trudne, zbyt kontrowersyjne? Znaczy, czy Schopenhauer był za trudny i zbyt kontrowersyjny? Te wykłady. Znaczy, nie wiem, bo ja nudne? Ale no chodzi o komentarz. Znaczy, dlaczego ci ludzie nie chcieli go słuchać? Po części to może wynikać właśnie z tego, że byli młodzi, a młodzież jest mało doświadczona i Schopenhauer bardzo wyraźnie mówił, że tylko doświadczenie prowadzi do mądrości, jaką on chce przekazać. I młody człowiek jest niedoświadczony, a za to ma bogatą wyobraźnię. I dlatego bardzo wielu młodych filozofów tamtego okresu było zauroczonych Hegelem. A Schopenhauer, mówiąc łagodnie, Schopenhauer był takim, znaczy on bardzo pięknie pisał, ale on był bardzo niedyplomatyczny czasami w tym, jak opisywał ludzi. I opisał Hegla w sposób bardzo niesprawiedliwy i bardzo niedyplomatyczny. Pracowali na jednym uniwersytecie i Schopenhauer, Hegel był bardzo popularny, a Schopenhauer nie. Ale nie zajmuję się jego biografią, nie znam się na jego biografii aż tak dobrze, więc kolejny cytat. Wystawne, ożywione święta i zabawy kryją w sobie zawsze jakąś pustkę, jakiś fałszywy ton, choćby dlatego, że kolidują jawnie z nędzą i ubóstwem naszego życia, a kontrast podkreśla prawdę. No już o tym żeśmy nieco mówili i stąd też takie dążenie do szczęścia w towarzystwie, czym Schopenhauer zajmuje się dosyć rozlegle. I on dowodzi, dlaczego towarzystwo jest nieszczęśliwe. No tak, to chyba jest nawet nie tylko związane z jego epoką, ale w ogóle ponadczasową. To znaczy ludzie zebrani w jakiejś ograniczonej przestrzeni z niekoniecznie swojego powodu, którzy są zobowiązani coś celebrować, rzeczywiście bardzo często są bardziej zmęczeni niż szczęśliwi i patrzą na zegarek, żeby wrócić do domu. To tak jak niegdyś koleżanka oznajmiła mi i Daimonowi, są takie imprezy, gdzie trzeba nauczyć się trzymać kieliszka. W sensie nie pić, bo to nie wypada być. A tak. Wędrować z kieliszkiem w ręku, broń Boże się nie napić, żeby nie stracić nad sobą kontroli, być bardzo czujnym, ale właśnie jako atrybut szczęścia ten kieliszek wina. Tak, że tutaj... Tak, dokładnie. I to Schopenhauer się tym bardzo brzydzi, mówiąc łagodnie. Kolejny cytat. Jedno z największych i najczęściej spotykanych głupstw
polega na rozległych przygotowaniach do życia, obojętnie w jaki sposób. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, bo nie da się zbadać i tym samym zabezpieczyć na przyszłość, gdyż z definicji przyszłość jest przyszła, więc jej teraz nie ma, więc nie wiemy, co będzie i szkoda energii na to, żeby budować schrony i inne pancerze, które mają nas uchronić przed czymś. No, przede wszystkim jedyne, co mamy na pewno, to jest dana chwila. I Schopenhauer pisze właśnie, że i nie właśnie wolno... szkoda tracić tej danej chwili na strach przed tym, co przyjdzie albo i nie przyjdzie. No, mój daimon tutaj ewidentnie rozmawiał też z Schopenhauerem. Tak, bo my się bardzo polubiliśmy. Tak mi się wydaje, że mam Ten daimona. Schopenhauer to fajny facet był. Kolejny cytat. I tu ja tak napisałem nad tym cytatem swoją refleksję. Charakter człowieka jest jego losem. I to jest bardzo mi się to podoba akurat. Działamy zawsze zgodnie z niezmiennymi cechami naszego charakteru, pod wpływem motywów i wedle naszych zdolności, a więc w sposób konieczny, w każdej bowiem chwili robimy tylko to, co wydaje się nam akurat słuszne i właściwe. Dlatego też, dokonując największych czynów lub tworząc nieśmiertelne dzieła, nie zdajemy sobie z tego sprawy, lecz dostrzegamy ich przydatność dla naszych aktualnych celów. Znaczy, Schopenhauer, dla niego bardzo ważna była wola, więc nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, jakby on po prostu uważał, że jest jakiś determinizm, który pchnie nas nieubłagalnie w jakimś kierunku. Tyle tylko, że właśnie to, w jakim kierunku idziemy, dostrzegać możemy wyłącznie po refleksji nad głębokim doświadczeniem. I w którymś momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że kierunek, którego wydawało się nam, że jest wynikiem naszej woli i wyboru, jest dużo bardziej wynikiem tym, kim jesteśmy, naszej natury. Tutaj znowu, ludzie nie są równi. I tutaj nawet nie chodzi, albo właściwie przede wszystkim nie chodzi o sprowadzenia... Oczywiście, że ludzie nie są równi, bo każdy człowiek jest wyjątkowy. Tak, i każdy ma swoją drogę. To mogą być maszyny w fabryce. Równe nawet nie są drzewa w lesie. Każde jest inne. Każde jest wyjątkowe. I no, gdyby tak upieranie nie było, się tak... przy tej równości jest zabieranie każdemu człowiekowi jego unikalności. Tak, i dlatego w starożytnej Grecji bogini mówiła Sokratesowi: poznaj samego siebie. Gdyby każdy człowiek był równy, to byłoby w ogóle jałowe zajęcie, bo ja jestem dokładnie taki sam jak cała reszta. A tutaj Schopenhauer przypomina nam, że jesteśmy tajemnicą dla samych siebie, tajemnicą, którą się odkrywa i w tym sensie nie wybieramy. W tym sensie to, jaka jest nasza natura, którą jeszcze nie znamy na początek drogi, to nasza natura wybiera tę drogę za nas. Charakter człowieka jest jego losem. Kolejny cytat. Ważną rzeczą, jeśli chodzi o mądrość życia, jest właściwa proporcja między uwagą poświęconą teraźniejszości i przyszłości, tak aby żadna z nich nie odbiła się ujemnie na drugiej. To chyba jest taki zdrowy rozsądek, mi się wydaje. Kolejna. Głupstwem wierutnym jest bowiem odpychać od siebie szczęśliwą chwilę obecną lub psuć ją dobrowolnie irytacją z powodu tego, co minęło, lub troską o to, co będzie. Wydaje mi się, że to jest zrozumiałe same przez się.
tutaj powstaje problem. I przeczytam tutaj jeszcze jeden cytat i trochę rozważymy ten problem. I mój daimon, który towarzyszy mi od zawsze, zapewne usłyszy echo codzienności w tym cytacie. Dlatego też maksymalna prostota naszych stosunków, a nawet monotonia trybu życia przynosi szczęście, o ile nie wywołuje nudy, gdyż najmniej pozwala odczuwać samo życie, a więc właściwy mu ciężar. Płynie ono przed siebie jak struga, bez fal i wirów. I tutaj... Bo nuda jest wrogiem człowieczeństwa. Tak. Człowiek inteligentny się nie nudzi. Jak człowiek nie używa swojej inteligencji, to przestaje być człowiekiem. Powiedziałbym więcej i Schopenhauer też mówi więcej. Schopenhauer mówi, że należy pamiętać, że Sokrates, mimo iż był najmądrzejszym z ludzi, z najwyżej rozwiniętym rozumem, to absolutnie niczego by nie dokonał, niczego by nie osiągnął bez daimona. To znaczy Schopenhauer wskazuje, że rzeczywiście rozum ma swoje granice i każdy z nas powinien czasami siebie wyciszyć i słuchać, albo jeżeli nie słyszymy swojego daimona, to nasłuchiwać, czuwać i czekać, żeby daimon i nam podszepnął. Kolejny cytat od Schopenhauera a propos samotności, która dla niego była bardzo ważna. Samotność jest przeznaczeniem wszystkich wybitnych duchów. Od czasu do czasu boleją nad nią, zawsze jednak wybiorą jako mniejsze zło. To znaczy, tu nie ma żartów. Schopenhauer, on naprawdę uważa, że szczęście to jest odejście od świata. Szczęście to jest bycie samowystarczalnym. I im bliżej jesteśmy tej samotności, tym lepiej. I nawet można by powiedzieć, że najlepsze przyjaźnie to są te, w których czujemy się sami. Te, które nie są zaborcze. Tak? Najlepsze miłości to są te, w którym możemy być sami sobą, a nie takie, które wyciągają nas z samych siebie. Kolejny cytat od Schopenhauera. Tak jak bowiem pierwotna nędza, tak po jej usunięciu nuda skupia ludzi. Czyli właściwie jedyny powód, dlaczego ludzie gromadzą się w wesołym miasteczku i skaczą i wrzeszczą i jedzą watę cukrową, to nuda. To nuda, która... I rozpaczliwa potrzeba, żeby się nie nudzić. Dokładnie. Pierwotnym powodem gromadzenia się ludzi była nędza. Ludzie potrzebowali siebie nawzajem, żeby przetrwać. Natomiast w zaawansowanych społeczeństwach, w których nędza już nie dotyka ogółu ludzkości do takiego stopnia jak kiedyś, to powstaje nuda. Ludzie gromadzą się z powodu nudy, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I chcą uciec przed własną próżnością w zabawę, w radość, w szczęście. A to już był taki jeden pan, co mówił o utracie świadomości. Tak, to znaczy ja nie będę tutaj
To jest tak, filozofowie to też ludzie, więc jak się czyta Schopenhauera uwagi dotyczące Hegla, są one głęboko niesprawiedliwe i niedyplomatyczne. Następny cytat Schopenhauera. W tym sensie samotność jest stanem naturalnym każdego człowieka. Przenosi go ona znowu, jak pierwszego Adama, w stan pierwotnego, odpowiadającej jego naturze szczęścia. Ale Adam nie miał przecież ani ojca, ani matki, dlatego w innym znów sensie samotność nie jest człowiekowi przyrodzona. Umiłowanie samotności nie może być skłonnością pierwotną, lecz powstaje w wyniku doświadczeń i przemyśleń. To jest też bardzo ważne, bo tutaj jak z każdą filozofią, jak z każdym filozofem zawsze istnieje pokusa, ażeby płytko zrozumieć to, co autor miał na myśli. I ja bardzo zachęcam was wszystkich i przestrzegam przed płytkimi interpretacjami. Schopenhauer, każdy filozof, szczególnie piszący w skrócie, czyli aforyzmami, jest bardzo przystępny. Ale w tych na pozór, bo te aforyzmy streszczają lata nauki, lata przemyśleń. Więc tutaj Schopenhauerowi nie chodzi o to, że jeżeli jako 17-latek na przykład po prostu nie będziesz się spotykał z przyjaciółmi i będziesz siedział sam zamknięty w pokoju, a już na przykład w internecie, to osiągniesz jakieś szczęście. Tutaj każde słowo jest naznaczone bardzo głębokimi przemyśleniami i pewną historią. No i teraz tutaj dochodzimy do takiego ostatniego wątku i przyznam, że to jest dla mnie najtrudniejszy wątek i dlatego dotkniemy go powierzchownie. Nie będę udawał, że się w ogóle na tym znam, bo to jest bardzo mi odległe. Kwestia buddyzmu. Ja w ogóle mam taki odruch, że jak słyszę filozofia, a kwestia buddyzmu, to chce mi się uciekać, dlatego że, no chyba, że mówi to, nie wiem, ktoś z Tajlandii albo z Chin, albo ktoś, może to być Europejczyk jak najbardziej, tylko wiadomo, że wie, o czym mówi, bo albo ma głębokie doświadczenie, albo naprawdę przestudiował temat. W każdym razie szlachetne zasady buddyzmu, które dla Schopenhauera do pewnego stopnia były ważne. Pragnienie to, co nietrwałe, czyli dukkha, niespełnione i zatem bolesne, sprawia, że tkwimy w samsara. Teraz, co to jest samsara? Wieczny cykl narodzin i śmierci i pragnienia. Ten film. No właśnie chciałam powiedzieć. Jak ktoś chce liznąć, co to jest samsara, to zachęcam do obejrzenia filmu. Bo samsara to jest, o ile mi wiadomo, a bardzo mało mi wiadomo na ten temat, podkreślam, ale o ile mi cokolwiek wiadomo, to samsara to jest wieczny cykl narodzin i śmierci pragnienia, który prowadzi do nieszczęścia, bólu i cierpienia, umiera i rodzi się na nowo. I człowiek jest właśnie zamknięty w tym. To był bardzo dobry film. To jest bardzo piękny film. I zachęcam na przykład do przeczytania Aforyzmy o mądrości życia Schopenhauera i potem obejrzenia tego 3-godzinnego filmu. To trwał 3 godziny? Tak mi się wydaje. Nie, chyba nie. No to 2. Ale bardzo piękny film. I bez wypowiedzianego ani jednego słowa. tak, bo nic nie trzeba mówić, bo obraz pokazuje. Tak. I oczywiście dla buddyzmu wyjście z samsary jest tylko jedno, nirvana. I absolutnie nie będę wnikał w to, co to znaczy, bo nie wiem.
i nie będę udawał, że wiem. Natomiast jest rzeczą sporną, w jakim stopniu filozofię Schopenhauera określa buddyzm. I po prostu miejcie taką świadomość, że Schopenhauer był zafascynowany wschodem, Indiami, buddyzmem, hinduizmem. Szukał w nich czegoś, czego widocznie znaleźć nie mógł w świecie mu współczesnym, którego uważał za ciekawy i ważny dodatek do umiłowanego świata starożytnych Greków i Rzymian, których cytuję. Ja też tutaj cytowałem Schopenhauera między innymi dlatego, że metoda Schopenhauera w jego maksymach jest taka, że on cytuje całą rzeszę poetów, filozofów współczesnych i antycznych. Więc powtarzam w każdym odcinku, że to, co forma odcinka i metoda nie jest przypadkowa. Staram się odzwierciedlić sposób myślenia i metody dążenia do prawdy filozofa, o którym rozprawiamy. I Schopenhauer miał taką metodę, że przytaczał te cytaty i rozważał je. No więc tutaj przytaczam cytaty od Schopenhauera i je rozważam. Zakończę cytatem nie Schopenhauera, tylko pilnego ucznia i krytyka Schopenhauera, mianowicie Nietzsche. I myślę, że Nietzsche, który też pisał aforyzmy, aforyzm 56, ponad dobra i zła, to jest w moim mniemaniu najpiękniejsze ujęcie całej filozofii Schopenhauera. Więc posłuchajcie. I od razu przestrzegam, błędy gramatyczne w cytacie, który następuje, nie są błędami Nietzsche, lecz moimi, dlatego że tu jest po angielsku, a ja przekładam na polski. Ktokolwiek próbował z enigmatycznym pragnieniem, tak jak ja to robiłem, przemyślić pesymizm dogłębnie i uwolnić pesymizmu od półchrześcijańskich, półniemieckich wąskości i prostoty, w której objawiła się w naszym, czyli XIX stuleciu, a mianowicie w filozofii Schopenhauera, ktokolwiek naprawdę z azjatycznym czy nadazjatycznym okiem zajrzał w głąb najbardziej odpychającego świata sposobu myślenia, ponad dobra i zła, i nie już jak Buddha czy Schopenhauer pod wpływem czaru moralności. Musi zatem, nawet jeżeli nie miał takiego zamiaru, otworzyć oczy na inny ideał. Ideał najwyżej wzniesionego ducha, żyjącego, kochającego i afirmującego świata człowieka, który nie tylko pogodził się i nauczył się, jak żyć z tym, kim jest i z tym, co jest, ale który pragnie, ażeby to, co było i to, co jest, powtarzało się wiecznie. I krzyczy jeszcze raz, jeszcze raz. Nie tylko wobec siebie samego, ale wobec cały spektakl istnienia. I on właśnie głęboko w swojej istocie potrzebuje ten spektakl. Sprawia, że jest konieczny.
To jest interpretacja Nietzsche Schopenhauera. Ja zachęcam Was wszystkich do czytania Schopenhauera, abyście mogli sami dojść do wniosku. Pozwolę sobie tutaj nie mieć wniosków, dlatego że Schopenhauer nie szuka systemów. Systemy filozoficzne są zawodne, sprzeczne z naszym doświadczeniem i tożsame z cierpieniem i bólem, tyle że świadomym. To jest dopiero szaleństwo według Schopenhauera. To znaczy, wiadomo, że życie jest cierpieniem i bólem, a system filozoficzny to jest jakby ktoś wziął i powiedział: teraz ja wymyślę, jak cierpieć i doświadczać ból w sposób przemyślany. Schopenhauer tak naprawdę uczy nas dystansu do wszystkiego. Jeżeli jesteś osobą, która należy do arystokracji niepokoju moralnego, wrażliwości, to może warto przeczytać Schopenhauera i zobaczyć, na ile jego przemyślenia pozwolą Wam zobaczyć własne doświadczenia w nieco innym świetle. I na koniec Pitagoras. Twierdzenie Pitagorasa. Schopenhauer bardzo lubił matematykę i matematyków, ja też. I wszyscy znamy ze szkoły podstawowej twierdzenie Pitagorasa, a nie znamy drugiego twierdzenia Pitagorasa, którego przytacza Schopenhauer. Mianowicie, że warto za każdym razem, kiedy człowiek kładzie się spać, tak ponoć mówił Pitagoras według Schopenhauera, przypomnieć sobie, co się robiło danego dnia. Przeprowadzić. To nie jest rachunek sumienia, tylko to jest rachunek życia. Tylko jednego dnia. Pitagoras uważał, że tak należy robić, bo ten, który tak nie robi, płynie przez życie i nie do końca zdaje sobie sprawę, że płynąc przez życie, życie przepływa mu przez palce. A ten, który po prostu pod koniec dnia przypomina sobie, co on z tym dniem zrobił, to może następnego dnia skorzysta z chwili i z faktu, iż los obdarzył go następnym dniem. No i to tak tyle póki co. Zupełnie inny odcinek niż poprzednie. Mam nadzieję, że w przyszłości teraz wrócimy do literatury, bo ją zaniedbaliśmy nieco. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania i wciąż nie ma ani jednego komentarza, więc jeżeli dotarłeś do końca tego odcinka, to skorzystaj i skomentuj i napisz w komentarzu, jakiego filozofa czy jakiego autora chcielibyście, żebyśmy wraz z Daimonem rozważyli. I obiecujemy z Daimonem, że tak zrobimy. Po prostu pierwszy komentarz, gdzie będzie napisane, i to wszystko jedno, to może być autor, którego nie cierpię, którego w ogóle nie znam, to może być filozof, o którym bardzo mało wiem, to może być dla mnie bardzo niewygodny, nieprzyjemny, ale to jest taka okazja, że jeżeli coś Was interesuje, to podrzućcie nam propozycję, albo właściwie wymagajcie od nas i pierwszy, który napisze, to jak będzie napisane, tak będzie zrobione. Taka zachęta. Dziękuję i do widzenia. Do następnego. Nie rozumiem, co to znaczy. Potrząsnąłeś stołem. Bo Schopenhauer się do tego odnosi. Bardzo pięknie. Ale nie, dobrze. Nie będziemy mówili o tym.
weź nie, o tym nie mów. Dobrze. My się tutaj dobrze bawimy za waszymi plecami i wszystkie najlepsze, najbardziej zabawne kawały wycinamy.